Cześć! Wyruszyłem dzisiaj na działkę bardzo podekscytowany. Nie tylko ładną pogodą, ale faktem, że po raz pierwszy w życiu będę sadził ziemniaki. Zobaczcie, tutaj na tym wózeczku mam wór ziemniaków, no i mam zamiar je posadzić. Tutaj mniej więcej na tym obszarze. Zobaczcie, tutaj za szklarnią mam taki obszar, który jest dosyć zaniedbany. No i mam zamiar tutaj wysadzić właśnie te oto ziemniaczki. Jest ich tutaj dosyć sporo. Jak widzicie, są one już troszkę wykiełkowane. No i mam zamiar totalnie improwizować, ponieważ nigdy wcześniej nie sadziłem ziemniaków. Zrobię to tak, jak podpowie mi intuicja, a waszym zadaniem będzie napisanie mi w komentarzach, co zrobiłem źle, no albo co zrobiłem dobrze. No to zabieram się do roboty. Pierwszym etapem mojej pracy będzie usunięcie tego oto kompostownika. Jest to nietypowy kompostownik, ponieważ można go, jak widzicie, przesuwać. Materia organiczna nie jest bezpośrednio połączona z podłożem, no i przeznaczony on jest tylko i wyłącznie na gałęzie, które mają za zadanie sobie schnąć w tym kompostowniku, no a potem ewentualnie wykorzystuję je, no na przykład na rozpalenie ogniska. Na szczęście mam już w głowie, gdzie umieszczę ten kompostownik, dlatego zaraz sobie go tam przeniosę. Kolejny etap to usunięcie takich płożących się chwastów, które opanowały tutaj tą dolną ścianę tej mojej szklarenki. Najlepiej zrobić to oczywiście grabkami, które to grabki bardzo fajnie zagarniają te właśnie płożące chwasty, no i tym samym bardzo łatwo je usunąć. Akurat w tym miejscu bardzo trudno wjechać kosiarką, dlatego takie usunięcie tych chwastów jest jak najbardziej wskazane akurat w tym miejscu. No i założenie tutaj grządki ziemniaczanej. Tutaj jeszcze sporo pokrzyw mam. Pokrzyw mi trochę szkoda, bo w późniejszym terminie mam zamiar je wykorzystać jeszcze do posadzenia pomidorków jako taki nawóz do dołka. No ale na szczęście w innym miejscu również mam pokrzywy, więc chyba wystarczy. A te, jak widać, trzeba usunąć. No i teraz koszenie. Koszenie moją ekologiczną kosiarką, cichutką. No i najlepiej sprawdza się ona właśnie na takich małych powierzchniach, gdzie trzeba coś szybciutko przygotować. Nie trzeba wyciągać ciężkiej kosiarki, która jest głośna, tylko można użyć właśnie takiej kosiarki bębnowej. Zobaczcie, jak to fajnie się wszystko kosi. No i akurat mi wyznaczy taki teren, taki obszar, w którym będę kopał. Kopanie będzie najcięższą z prac, które muszę dzisiaj wykonać. No i mam nadzieję, że mocno się nie zmęczę przy tym kopaniu. A koszenie wygląda właśnie w ten sposób. Naprawdę polecam wam taką kosiarkę. Sprawdza się ona szczególnie, gdy trawnik jest niski, nie ma w nim chwastów, jest równa powierzchnia. No i właśnie w takim wypadku ta kosiarka jest idealnym rozwiązaniem. Jest to idealna kosiarka, moim zdaniem, na rodzinne ogródki działkowe. No dobrze, myślę, że teren już się wyraźnie tutaj zarysował, w którym będę kopał. No to biorę się za kopanie. Mam zamiar tutaj wykopać takie 4 tory o głębokości około 10-15 cm. Jak widzicie tutaj na szerokość szpadla. Nie będę całego obszaru przekopywał, ponieważ
szczerze powiedziawszy, nie chce mi się, a mam taki troszkę inny pomysł, jak posadzić te ziemniaczki. Posadzę je w takich właśnie długich torach. Udało mi się już wykopać 3 takie tory. Jest to naprawdę trudna robota, no ale jak widać jakoś sobie radzę. Największym problemem jest usunięcie tej ziemi, ponieważ trzeba ją wywieźć. Na szczęście mam już pomysł, gdzie pozbyć się tej ziemi. Całkiem niedaleko, no ale jednak troszkę się zmęczę. Gdybym posiadał glebogryzarkę, prawdopodobnie cały ten obszar fajnie udałoby się przekopać, zryć, spulchnić, no ale niestety nie posiadam. Myślę o jej zakupie, no ale w tej chwili działam szpadlem, jak widać, no i jakoś daję radę. Muszę przyznać, że bardzo fajnie kopie się w tej ziemi. Jest ona dosyć żyzna. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnej gliny, także prawdopodobnie gdyby to tak ładnie wszystko przekopać, no to ziemniaczki można byłoby posadzić bezpośrednio w tej ziemi i też by nic się nie stało. Ale ja mam troszkę inny pomysł. Mam zamiar tutaj posadzić w te długie tory właśnie ziemniaczki, nasypać nawozu oraz zasypać taką świeżą, skompostowaną ziemią, którą posiadam w szklarni. Na szczęście robota już dobiega końca, no i będę zabierał się za sadzenie ziemniaczków, co mnie najbardziej fascynuje, ponieważ nigdy wcześniej tego nie robiłem i sam jestem ciekaw, co z tego wyrośnie. Jak wiadomo, w sklepie ziemniaczki coraz droższe, no więc całkiem zasadne jest ich samodzielna uprawa. Ciekawi mnie jedynie, czy mam wystarczająco dużo tych ziemniaków w tym worku, aby te 4 tory zapełnić. No ale podobno, jeśli ziemniak jest duży, można go przeciąć na pół nożykiem, no i taką połówkę wrzucić, a ta druga połówka również puści pędy. Nigdy tego oczywiście nie sprawdzałem, ale wierzę, że tak jest. No i w ten sposób można podwoić ilość ziemniaków sadzeniaków. Najtrudniejszy etap mojej pracy dobiegł już końca. Jest to naprawdę ciężka robota. Wykopać takie oto tory, rowki czy dołki. No i plecy trochę bolą. No ale odpocznę sobie chwilę i będę mógł właśnie tutaj w te tory włożyć ziemniaczki. Te ziemniaczki już tam sobie czekają na słonku. No i do ziemi. Zobaczcie, tak one wyglądają. Już mają takie fajne czuprynki. Sporo tych pędów. Co prawda są one troszkę już miękkie, ale jako ziemniaki, sadzeniaki wydaje mi się, że będą nadawały się idealnie. Niedawno pewna pani ogrodnik powiedziała mi, że ziemniaczki najlepiej sadzić na stópkę, czyli odległość między ziemniaczkami powinna wynosić właśnie stópkę. Nie wiem, czy męską, czy żeńską, ale tak właśnie zrobię. No i jak widzicie, już powolutku ziemniaczki znajdują swoje miejsce w ziemi, gdzie będą uprawiane. No i zobaczcie, wszystkie ziemniaczki są już w tych torach na odległość stópki. Ale zobaczcie, ile mi jeszcze ich zostało. Nie spodziewałem się, bo wydawało mi się, że w tym worku jest ich
za mało, a powinienem jeszcze chyba wykonać co najmniej raz tyle torów, żeby wszystkie te ziemniaczki zmieściły mi się właśnie tutaj w tych grządkach. No ale muszę Wam powiedzieć, że jestem tak już zmęczony, że raczej nie będę sadził kolejnych ziemniaków. Te, które mam, w zupełności mi wystarczą. Teraz spróbuję dosypać nawozu pod każdego ziemniaczka. Jest to taki słaby nawóz od króliczka oraz od świnek morskich. No i mam nadzieję, że to wystarczy. Zobaczcie, już tutaj sobie wysypałem. Wszystkie te tory są wysypane nawozem, a za chwilkę jeszcze zasypię to wszystko taką ziemią szklarniową, która już wcześniej była nawieziona o wiele silniejszym obornikiem. Dodam jeszcze, że tą właśnie ziemię nawoziłem wielokrotnie obornikiem gołębim. No i teraz taką sypką ziemię szklarniową wsypię sobie tutaj do tego wiadra budowlanego i uzupełnię właśnie tą ziemią te tory. W sumie nie wiem, czy jest to dobre rozwiązanie, no ale tak podpowiada mi moja intuicja. Wydaje mi się, że ziemniaczki będą o wiele łatwiej wykształcały tą zieloną część, która jest oczywiście nad ziemią, w takiej oto sypkiej ziemi. Nie wiem, jak będzie z częścią podziemną, no ale mam nadzieję, że coś tam oczywiście wyrośnie. A jeśli nie, przynajmniej nabędę nowego doświadczenia. No to sypię. Jak widać, ta ziemia jest bardzo fajnie już rozdrobniona, sypka. No jest to taki, można powiedzieć, czarnoziem, ponieważ jest to mieszanka nawozu, kompostu, ziemi szklarniowej. No i myślę, że jest to bardzo fajne rozwiązanie. Moi drodzy, udało mi się. Zrobiłem to. Posadziłem ziemniaczki. Teraz jeszcze je podleję. Jak coś wyrośnie, to oczywiście dam Wam znać. Mam zamiar potem jeszcze je okopywać. No i podlewać oczywiście. Dbać o to, żeby tutaj nie było żadnych chwastów. Kopczyki robić. No i mam nadzieję, że coś tam pod ziemią wyrośnie. Bardzo Was proszę, napiszcie mi w komentarzach, co zrobiłem źle. Napiszcie mi też, co, mam nadzieję, zrobiłem dobrze. Z góry Wam za to dziękuję. Dziękuję również za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się. Cześć!